A tym specjalnym miejscem jest, a jakość tego nagrania pewnie pozostawia wiele do życzenia. Cześć, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo jedziemy w specjalne miejsce. Chodź ze mną. A tym specjalnym miejscem jest Konfitura, czyli konferencja, która wraca do żywych po roku przerwy. Była tam jakaś mała, lekka reorganizacja. Faktycznie trochę się zmieniło, jeśli chodzi o taki, powiedzmy, model biznesowy. Ale co jest najważniejsze, że trwa aż 2 dni. 2 dni mięsistych prezentacji, 2 dni wspaniałych ludzi. Już nie mogę się doczekać. Idę chyba najbardziej pokrętną drogą, jaką się tylko da, ale czuję w kościach, że się zbliżam. Tak, jest dobrze, jest ulica Grzybowska. Czuć tą konferencję w powietrzu. Pierwszy dzień konfitury się skończył. Pora teraz wracać do domu i trochę odpocząć, bo jednak było strasznie intensywnie. Ale co najważniejsze, były mega prezentacje, a co jeszcze ważniejsze, byli mega ludzie, z którymi można było porozmawiać, z którymi można było wymienić doświadczenia i się po prostu poinspirować. A jakość tego nagrania pewnie pozostawia wiele do życzenia, ponieważ dziwnie się nagrywało w centrum. Jednak nie ma to jak swój własny las. Pomimo tego, że jest już dosyć ciemno, to i tak postanowiłem, że jakieś małe zwieńczenie tego dnia nagram właśnie w lesie. I mam tutaj takie jedno przemyślenie, które wydaje mi się, że już kiełkowało gdzieś wcześniej, które być może też wcześniej już gdzieś przekazywałem, ale jeśli chodzi o konferencję, to wydaje mi się, że jeśli jesteśmy na początku swojej drogi programistycznej, to warto brać w nich udział dla właśnie bycia na prezentacjach, dla właśnie tej wartości, która płynie z tych prezentacji, bo możemy zobaczyć, czego jeszcze tak naprawdę nie wiemy. Możemy dotknąć, powiedzmy tak trochę mentalnie tego, co inne osoby chcą nam przekazać, właśnie taki, powiedzmy, zwężony zakres, który został dostosowany do tej prezentacji i dzięki temu możemy się zacząć rozwijać jako właśnie programista. Ale
co jest ważniejsze, że jeśli jesteś na dalszym etapie swojej kariery, no to takie prezentacje to jest tylko wstęp do rozmowy. Po takiej prelekcji możesz podejść do prelegenta i zapytać się, czy to tak naprawdę wyglądało, czy to się sprawdziło, jakie były z tym problemy, żeby po prostu mieć taki właśnie wstęp do rozmowy i wymienić się swoimi doświadczeniami i doświadczeniami tego prelegenta, żeby zderzyć te perspektywy i z tego dopiero wychodzi najważniejsza i najfajniejsza wartość dla nas samych oraz dla prelegenta. Więc wniosek jest taki, nieważne na jakim poziomie aktualnie jesteś, chodź na konferencję, natomiast jeśli jesteś juniorem, to czerp z prezentacji jak najwięcej, całą tą wartość, przynajmniej u mnie się to sprawdziło, natomiast jeśli jesteś już jakimś midem, seniorem czy wyżej, no to wtedy po prostu wyjdź z tej swojej mitycznej strefy komfortu i zacznij rozmawiać z innymi ludźmi. To naprawdę zmienia wszystko. I co jest jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, że jeśli uważasz, że konferencje to strata czasu, natomiast wyniesiesz z niej jedną małą rzecz, która popchnęła jakieś Twoje myśli do przodu, to nie był to zmarnowany czas. Dlatego właśnie ja uwielbiam chodzić na konferencje, bo z nich wyciągam bardzo dużo. Nawet jeśli ta jedna mała rzecz tylko zostanie wyciągnięta, to już uważam, że było warto. Niby ciemno, a więcej ludzi niż to ma miejsce, jak jest dzień. Ciekawe spostrzeżenie. Natomiast taka ostatnia rzecz. Właśnie to dzięki temu, że publikuję na social mediach, zauważyłem, że ludzie jednak to dostrzegają i dzięki temu to też jest fajny wstęp do rozmowy. Więc jeśli się wahasz, to jest naprawdę dużo z tego korzyści, zwłaszcza kiedy spotykasz inne osoby, które widzą ten Twój content i dzięki temu jakoś już możecie po prostu ze sobą porozmawiać właśnie o tych przemyśleniach, które publikujesz na social media. O właśnie, kolejna osoba, która tutaj biega. Dziwne, naprawdę dziwne, że nic nie widać w lesie, a więcej ludzi spotykasz niż to ma miejsce właśnie za dnia. Dobra, także dziękuję Ci za dzisiaj, że byłeś ze mną na konferencji. Natomiast to jeszcze nie koniec, ponieważ jutro jeżdżamy z dniem numer 2. I również mam nadzieję, że uda się coś nagrać. Nic nie obiecuję, ale wydaje mi się, że coś tam jeszcze spróbuję Ci pokazać. A ja dzisiaj idę odpoczywać, bo jutro znowu muszę być w stand-by, bo być może będę musiał wejść jako taki ratownik sytuacji i po prostu wygłosić swoją prezentację. Natomiast jeśli się nie uda, to trudno. Też uważam, że będzie fajnie. Także daj znać w komentarzu, czy w ogóle mnie widać, to po pierwsze. Oraz daj znać swoje spostrzeżenia, jeśli chodzi o branie udziału w konferencjach. Czy również zaczynasz dostrzegać to, że to wszystko zależy od poziomu seniority, na jakim jesteśmy. Jestem ciekaw Twoich przemyśleń. A tymczasem jeszcze raz dziękuję Ci za dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się jutro. Na razie i cześć!